Po długiej batalii jest i zwycięzca. Oto historia serii Victoria. Victoria, An Empire Under the Sun została wydana przez Paradox w 2003 roku i była jednym z bardziej ambitnych projektów studia, znanego już wtedy z gier strategicznych o głębokim aspekcie symulacji historycznej. Twórcy mieli na celu stworzenie gry, która idealnie mogłaby odzorowywać XIX-wieczną sytuację geopolityczną, a także poruszając takie aspekty jak ruchy społeczne, demografię oraz ekonomię. W przeciwieństwie do poprzednich tytułów studia jak Europa Universalis bądź Hearts of Iron, Victoria miała być swego rodzaju ekonomicznym odpowiednikiem tamtych militarnych strategii. Jako gracz mieliśmy skupiać się na wewnętrznych problemach państwa, budowaniem jego potęgi gospodarczej, niż na rozwijaniu granic i ciągłej ekspansji. Akcja gry toczy się w erze imperializmu od 1826 do 1920 roku. A nazwa serii nawiązuje oczywiście do królowej Wiktorii, która do dziś jest symbolem rewolucji przemysłowej w Anglii. Prace nad Wiktorią były dla zespołu bardzo wymagające, ponieważ musieli stworzyć od zera cały system demografii oraz ekonomii, który pozwalałby na realistyczne symulowanie przemian społecznych, jakie zachodziły wewnątrz kraju, a także rozwoju gospodarki bądź migracji ludności. Projekt wymagał dogłębnych badań historycznych, aby wiernie oddać tamte realia. Wszystkie te warstwy już od początku wyróżniały go na tle innych projektów tego studia. Gra korzystała z tego samego silnika co Europa Universalis 2, ale była znacznie bardziej złożona. Mechanizmy gospodarcze i społeczne były głęboko zintegrowane z polityką, a gracz musiał zarządzać złożonym systemem fabryk, surowców, popytu i podaży oraz zadowoleniem różnych grup społecznych takich jak arystokracja, burżuazja, chłopi czy robotnicy. Victoria różniła się od innych gier Paradoxu w kilku kluczowych aspektach. Po pierwsze, fokus na ekonomię i demografię. W przeciwieństwie do Europy Universalis czy Hearts of Iron, gdzie głównym elementem rozgrywki były wojny i ekspansja terytorialna, Victoria koncentrowała się na wewnętrznych sprawach państwa. Gracz musiał zarządzać gospodarką, przemysłem, handlem i rozwojem demograficznym. Po drugie, skomplikowany system polityczny. Gra wprowadziła zaawansowane mechaniki polityczne, w tym zarządzanie parlamentem, reformami i wyborami, a także rewolucjami i ruchami społecznymi. Gracz musiał balansować między różnymi frakcjami politycznymi, a decyzje miały długofalowe skutki. Po trzecie, zarządzanie populacją. W grze zaimplementowano złożony system demograficzny, który wymagał monitorowania i zarządzania różnymi grupami społecznymi, ich potrzebami, aspiracjami oraz migracjami. Czy była to produkcja idealna? No nie. Odbiór gry był mieszany zarówno wśród graczy, jak i krytyków. Gra była chwalona za ambitne podejście do symulacji historycznej i głębię rozgrywki, ale jednocześnie krytykowana za skomplikowane mechaniki, które były trudne do opanowania nawet dla doświadczonych graczy. Z powodu swojej złożoności i trudności Victoria zyskała status gry niszowej, dedykowanej bardziej zapalonym fanom strategicznych niż szerokiej publiczności. Mimo to z czasem zyskała wierną społeczność graczy, którzy doceniali jej realizm i głębię. Gra była na tyle popularna, że doczekała się kontynuacji Victoria 2, która zadebiutowała w 2010 roku. Pierwsza Victoria kończy na pewną epokę dla Paradoxu, czyli tą, w której rodziły się znane dzisiaj nam wszystkim marki. Victoria 2 została już zrobiona na silniku Clausewitz Engine, który w grach Paradoxu używany jest do dziś. Wcześniej na ten silnik wydano chociażby Europa Universalis 3 lub Hearts of Iron 3, o którym ostatnio mówiliśmy. Jednak to Victoria 2 była tą grą, która rozpoczęła taką złotą erę dla Paradoxu, przez co każda ich gra odbijała się coraz szerszym echem. W odpowiedzi na prośby fanów oraz z zamiarem poprawienia pewnych aspektów rozgrywki w 2008 roku studio rozpoczęło pracę nad kontynuacją, właśnie Victorią 2. Była wynikiem wielu lat doświadczeń i refleksji nad tym, jak uczynić grę bardziej przystępną, ale jednocześnie zachowując jej złożoność i głębię. Twórcy Victorii 2 mieli na celu stworzenie gry, która zachowałaby esencję oryginału, ale jednocześnie byłaby bardziej dostępna dla nowych graczy. Zespół Paradoxu skupił się na udoskonaleniu interfejsu, uproszczeniu niektórych mechanik oraz wprowadzenia większej przejrzystości w zarządzaniu gospodarką i polityką. Silnik gry został zaktualizowany do najnowszej wersji, umożliwiając lepszą grafikę oraz bardziej zaawansowane mechaniki rozgrywki. Victoria 2 różniła się od swojej poprzedniczki na wiele sposobów. Po pierwsze, ulepszony interfejs. W porównaniu z pierwszą częścią interfejs Victorii 2 był znacznie bardziej intuicyjny i przyjazny dla gracza.
Ułatwiło to nawigację po złożonych systemach gry, co sprawiło, że zarządzanie państwem było mniej przytłaczające. Po drugie, system gospodarczy. Gra wprowadziła bardziej zbalansowany i przejrzysty system gospodarczy, w którym zarządzanie państwem, handlem i finansami było bardziej intuicyjne. Gracz mógł lepiej śledzić i kontrolować przepływ surowców, produkcję dóbr oraz popyt i podaż. Po trzecie, poprawiona mechanika demograficzna. Victoria 2 wprowadziła bardziej zaawansowany system demograficzny, w którym populacja była bardziej dynamiczna, a różnice społeczne, takie jak klasa, kultura, religia, ideologia, miały większe znaczenie w rozgrywce. Po czwarte, dyplomacja i wojny. System dyplomacji został usprawniony, wprowadzając więcej opcji negocjacyjnych i wpływu na inne kraje. Mechanika wojen była bardziej rozwinięta, z większym naciskiem na taktykę i strategie długofalowe. Po piąte, system rewolucji i ruchów społecznych. Gracze mieli większą kontrolę nad polityką wewnętrzną, a decyzje dotyczące reform i reakcji na ruchy społeczne mogły znacząco wpłynąć na stabilność państwa. Rewolucje były bardziej dynamiczne i mogły zmieniać bieg historii w nieprzewidywany sposób. Victoria 2 miała swoją premierę 13 sierpnia 2010 roku. Odbiór gry był dużo lepszy niż w przypadku pierwszej części, zarówno u recenzentów, jak i u graczy. Została chwalona za większą przejrzystość względem poprzednika, ale i zachowanie swojego wymagającego, ale satysfakcjonującego poziomu trudności. Co stało się poniekąd znakiem rozpoznawczym tejże serii. Krytycy chwalili Victorię 2 za bardziej przystępny interfejs, usprawnione mechaniki oraz za to, że gra była jednocześnie skomplikowana i satysfakcjonująca. Podkreślano, że choć gra wciąż była wymagająca, to dzięki usprawnieniom mogła przyciągnąć szerszą publiczność. Z drugiej strony niektórzy gracze zauważyli, że Victoria 2 nadal miała pewne problemy, takie jak AI, które nie zawsze radziło sobie z zarządzaniem skomplikowaną gospodarką oraz sporadyczne błędy techniczne. Mimo tych drobnych niedociągnięć, Victoria 2 była uważana za udaną kontynuację i szybko zyskała oddaną społeczność fanów. Gra doczekała się również kilku dodatków, które jeszcze bardziej rozszerzyły możliwość rozgrywki, jak A House Divided oraz Heart of Darkness. Ten pierwszy fokusował się na wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, zaś drugi urozmaicał grę w Afryce. Oczywiście dwóm dużym rozszerzeniom towarzyszył szereg mniejszych, które dodawały nowe sprite'y dla, wstaw tutaj nazwę kraju, taki typowy DLC od Paradoxu, jakbyś nie miał na co wydawać. Na trzecią część trzeba było trochę poczekać, bo aż do 2022 roku. Przed ogłoszeniem tego fani sporadycznie pytali Paradox, czy będzie kontynuacja tejże serii. Wielu nawet zaczęło żartować, że nigdy nie usłyszy o Victorii III ani o żadnej wzmiance, że takowa gra powstaje. Jednak cierpliwość opłaciła się i otrzymaliśmy trzecią część Victorii. Ale czy to dobrze? Gra z jednej strony wygląda ładnie, ale optymalizacja jest jakimś nieśmiesznym żartem. AI jest jeszcze głupsze niż w innych grach Paradoxu, militarium i zarządzania armią prawie tu nie ma. Samą grę mogę w zasadzie porównać tak. Mamy Europkę 4, która jest nastawiona równomiernie na rozwój ekonomii, jak i prowadzenie wojen i poszerzanie swoich wpływów. Mamy Hoja 4, który ekonomii nie ma wcale w porównaniu do Europki, ale ma swoje fronty, prowadzenie wojen i ogólnie jest nastawiony na militaria. Victorię 3 mogę upulsować jako ekonomiczną odnogę gier Paradoxu, więc jeśli komuś to nie przeszkadza i woli patrzeć, jak rośnie PKB i budowana jest jego potęga gospodarcza, no to spoko. Chociaż sam pewnie prędzej bym zagrał w jakiś Planet Zoo czy inne anno. Sam Victorię nigdy nie grałem, ale od was z komentarzy wiem, że jest to jedna z tych gier, gdzie najnowsza część wcale nie jest najlepsza i że lepiej w tym wypadku odświeżyć sobie dwójkę albo w ogóle zagrać w nią po raz pierwszy, jeśli się wcześniej tego nie robiło. Tyle ode mnie, dajcie znać w komentarzach, co wam się najbardziej podoba w tej serii oraz czy w ogóle w nią graliście, bądź omijacie ją szerokim łukiem. DLC-ków z tych gier raczej nie będę omawiał, bo w sumie na ten moment nawet nie ma czego omawiać. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia!